wszystkich na pierwszej transmisji na żywo Słonecznej Farmy. Napiszcie, jeżeli mnie słychać, widać. Nie wiem, jak to działa, także wybaczcie, ale to mój pierwszy live. Siądę sobie tu pod drzewkiem w cieniu, bo jest 27 stopni. Witam na czacie na żywo, nie zapomnij, bla bla bla. Okej, jak się to obsługuje? Czat, top czat. Okej, hej, cześć. Widać mnie, słychać mnie? Napiszcie, czy mnie widać i słychać dobrze. Widać i słychać. Okej, dzięki bardzo. Super. Jakby coś przestało działać, to po prostu nacisnąłem coś i nie wiem, co nacisnąłem, bo są tu jakieś przyciski. Okej, jak macie jakieś pytania, to piszcie. Postaram się na wszystko odpowiedzieć na żywo. Na żywo, to jest na żywo, bez sensu. Zobaczcie, jaki tu jest widok ładny za mną. Tu sobie siedzę w cieniu. A tak widać tu. Na tamtą górę jeszcze nie wszedłem. Z tamtej strony jest Monsanto, a z tamtej strony podobno u góry jest jakaś rzymska stara wioska. Ale czekam, aż synowie przyjadą, żeby tam pójść razem. Nie chce mi się 2 razy wchodzić. Dlaczego Portugalia, a nie Sycylia? Sycylia? Nie byłem nigdy na Sycylii, szczerze. A dlaczego Portugalia? Portugalia dlatego, że zwiedziliśmy Włochy, Hiszpanię i Portugalia nam się najlepiej spodobała. Dużo osób pisało, że jak wyjechali pierwszy raz do Portugalii, to się zakochali i taka jest prawda, bo jest tu specyficzny klimat i ludzie są tu naprawdę bardzo przyjaźni. Jakby w Hiszpanii nie mieliśmy tego odczucia, co tutaj w Portugalii. I te widoki jednak tutaj wszędzie, te góry, doliny, rzeki, no coś niesamowitego. Jak przejeżdżacie przez centralną Portugalię, to naprawdę wybrzeże polecam, tak, Nazaré, tam gdzie są te największe fale w Europie. Co tu mamy jeszcze? Witam serdecznie, witajcie. Powiedz, czy masz wiedzę, jak wygląda sprawa z tiny house na kołach i formalności. Wszystko na kołach, nie ma problemu. Jakby tak jak ta ziemia, którą my mamy, jeżeli byśmy chcieli coś wymurować, musimy starać się o pozwolenie. I tak samo tutaj jakby wyszedł przepis, że kiedyś było 0,5 hektara, na przykład tutaj w tym dystrykcie w Castelo Branco, kiedyś było 0,5 hektara, teraz już podnieśli do hektara, czyli jeżeli nie masz hektara, no to nawet nie dostaniesz pozwolenia na budowę i z tymi pozwoleniami na budowę to też nie jest tak łatwo, w zależności czy twoja ziemia nie podlega pod jakąś ochronę, pod jakiś tam park czy coś, to trzeba wszystko sprawdzić przed zakupem, bo po zakupie może się okazać, że w ogóle nie możecie nic wybudować na tej ziemi. Nie czepiają się, jak się mieszka w tiny house. Nie, tutaj, jak to mówią Portugalczycy, co u ciebie na landzie robisz, to jest taka szara strefa, to po prostu robisz. Oczywiście byli u nas już z Kansilu i dali nam do zrozumienia, że cokolwiek podjechał pan po prostu z Kansilu, podjechał pan z urzędu miasta, o, powiem po polsku, podjechał pan ładnie z urzędu miasta pod bramę i powiedział, że cokolwiek będziemy murowali, że takie rzeczy jak zrobiłem bramę, na przykład drewniane, to jak najbardziej, ale cokolwiek będziemy murowali, żebyśmy nie zapomnieli wystąpić o pozwolenie. Tak po prostu nas poinformował randomowo i tyle.
Cytuję: podziwiam za decyzję, chyba też sprzedam wszystko w Polsce, jadę do was. No powiem wam, mrówki tu powiem łażą takie duże jak w tym horrorze, termity. Takie dosłownie centymetrowe niektóre są. Powiem wam szczerze, dlaczego Portugalia też i dlaczego nie Polska na przykład, bo dużo osób się pytało, dlaczego nie Polska. Polska przede wszystkim klimat. Ja lubię zimę, ale jednak słońce to jest słońce. Ładować akumulatory. I nie będę ukrywał przed nikim, że ostatnie wydarzenia jakby w Polsce, no nie chodzi, że w Polsce, chodzi o wojnę w Ukrainie z Rosją. I jakby no, ja nie jestem osobą jakąś bojącą się, ale po co mi na starość martwić się, że coś będzie się działo, jakieś działania wojenne czy coś, a jednak tutaj, no jak spojrzycie, gdzie jesteście w Portugalii, no to historycznie też jak spojrzycie, no to nie ma się za bardzo o co tu martwić. Jakieś oni tam potyczki z Hiszpanami mieli, ale generalnie kto tu przyjedzie, po co, bo tutaj nic nie ma. Chociaż ostatnio, jakby nawet wczoraj byliśmy u znajomych Portugalczyków na kolacji i powiedzieli nam, że tu są duże złoża, jak one się nazywają, nie? Krzemu, czy coś, co się wykorzystuje właśnie w komputerach, w komórkach. I tu są bardzo duże złoża w Portugalii i właśnie zaczęli je wydobywać też, nawet blisko stąd, jak hodowla marihuany. Powiem tak, z tego co wiem, e, wszyscy tu znajomi Holendrzy sobie hodują coś tam w szklarenkach, także myślę, że nikt tu wam nie przyjedzie skontrolować. No ja akurat nie powiem, że nigdy nie paliłem, próbowałem, ale jakby nie palę, bo nie palę papierosów i po prostu mnie dusi od razu i to jest po prostu jedyny powód, dlaczego ja nie palę. Czy woda z Hej, czy ze studni czerpiecie wodę do picia? Tak, daliśmy ją do zbadania i jest ta woda pitna, nadaje się do picia, ale na razie jej jeszcze nie używamy do picia, bo po prostu chcę zainstalować te filtry. Wiecie, jakby coś wpadło do studni, to nigdy nie wiadomo, ale jak najbardziej ta woda ze studni nadaje się do picia. Z tej, z której pompujemy wodę, dlatego właśnie ją przykrywam. Polska w życiu z mordy, z Tuska, zielone. Powiem tak, staram się nie mieszać w politykę. Nie oglądamy telewizji już odkąd wyjechaliśmy do Anglii tak naprawdę, czyli 20 lat nie oglądamy telewizji. Oglądamy YouTube, jakieś filmy, jak najbardziej, ale telewizji nie oglądam wiadomości. Gdzieś tam wiadomo, nie da się nie usłyszeć w radiu, czy coś, co się dzieje, czy zobaczyć na TikToku, na YouTubie, ale jest mi z tym dobrze, że nie oglądam tych wiadomości, nie zawracam sobie głowy politykom. Staram się, uwierzcie, nie jest to do niczego potrzebne, człowiek lepiej żyje. Orientujesz się, jak wygląda sprawa służba zdrowia itp. Wiem, że jesteś po przejściach. Jak sobie z tym radzisz? No to jest też ciekawy temat, bo ja jestem osobą, która ma po prostu, powiem wprost, mam wywalone. E, Od jakiegoś czasu przestałem po prostu, no jak to powiedzieć wprost, przestałem się bać śmierci i człowiek zupełnie wtedy inaczej żyje. Nie przejmujesz się takimi rzeczami. Jak ja miałem zawał, byłem w szpitalu, nawet to nie można powiedzieć operacja, bo to już kiedyś to była operacja, teraz to jest po prostu zabieg. Te stenty, które oni wstawiają, tą rozpórkę taką w żyłę, to jest po prostu zabieg. I nigdy nie miałem jakiejś takiej obawy, że to już jest koniec, coś mi się stanie. Staram się po prostu dbać o siebie. Od jakiegoś czasu przestałem też od 3 miesięcy pić alkohol. Nie mówię, że w ogóle przestanę pić alkohol. Po prostu przełożyliśmy to na tylko okazje, takie prawdziwe okazje, wiecie, nie co weekend reset, tak jak to było powiedzmy w Anglii, praca, weekend sobie człowiek drinkował, żeby się zresetować, a teraz po prostu mam tyle do pracy, że
jest taki gorącz, że nie chciałbym po prostu zdrinkować i wiecie, jest wtedy ciężko, dla serca też na pewno nie jest to dobre. Taki gorąc plus wysiłek plus alkohol, dlatego odkładam to na specjalne okazje. Jak przyjadą powiedzmy jacyś goście, dzieci, to na pewno szklaneczkę wina, drineczka wypiję. Poczekajcie, cofnę, bo nie nadążam czytać. Też na marginesie jestem z Pomorskiego. Tak, ja jestem z województwa pomorskiego, a dokładnie mogę wam powiedzieć, jestem z miejscowości Czuchów. To jest taka specyficzna miejscowość. W Czuchowie dużo się zawsze działo. Słynny był Czuchów ze złych rzeczy, ale też dużo fajnych rzeczy. Znany jasnowic jest z Czuchowa, pan Krzysztof Jackowski, pozdrawiam, znam osobiście. Także myślę, że najbardziej Czuchów jest znany z Jackowskiego, z pana Jackowskiego teraz. Nie będę się wypowiadał. Wiem na pewno, że potwierdzone jest, że znalazł na pewno w znalezieniu na przykład tam zwłok jakiś jest pan Jackowski bardzo dobry. Co do tam polityki, to się nie wypowiadam, wolę się nie mieszać. Co tam jeszcze? Polska, bla, bla, bla. Fotowoltaika. Kiedy fotowoltaika u ciebie? Tak. Poznałem tutaj Marcina, pozdrawiam serdecznie Marcina, który też tutaj w Portugalii kupił dom i tak się złożyło, że on mieszka w Anglii, jeździ do Polski, transportuje różne rzeczy i przywiezie mi zestaw Azowa z Polski, właśnie z Pomorskiego, gdzieś tam chyba Chwaszczyno to jest Azow, jeżeli dobrze mówię, Azow. Zestaw fajny, dużo tańszy niż tutaj. Zobaczymy jak to działa, bo tam można te zestawy spinać. To jest 10 solarów, 10 kW jest ten falownik, czy jak to się tam nazywa, 5 kW bateria i te baterie można spinać. Można zrobić 10 kW, 15 kW i taki zestaw kosztuje 15 tysięcy, 17 tysięcy złotych w zależności skąd. Z Allegro go można. Także Marcin wziął dla siebie, wziął dla mnie i przywiezie mi ten zestaw solarny i zobaczymy jak to się będzie, bo jakby my na razie te solary będziemy tylko używać dla siebie, później z czasem zobaczymy, czy podepniemy na przykład tutaj te miejsce na kampery, podepniemy pod sieć, czy też będziemy to podłączać pod solary i wtedy wiadomo, będziemy tych solarów pewnie musieli mieć trochę więcej, albo tych banków energii musieli mieć trochę więcej. Cześć, twój kanał mi z nieba spadł, również planuję kupić ziemię w Portugalii, ale nie stać mnie na farmę, myślę o ziemi rolnej, postawić lekką konstrukcję, jaką pozwala prawa. Co myślisz o zasiedleniu? Nie rozumiem tego, co myślisz o zasiedleniu. Jak najbardziej tu można na przykład kupić bardzo za 6 tysięcy. Ostatnio ja dałem znajomym Holendrom link do 1,4 hektara za 6 tysięcy euro kupili. I to jest typowo rustical, na którym można tylko, nie można żadnych stałych rzeczy stawiać, można taki powiedzmy na kołach. Tu używany dom na kołach widziałem za 10 tysięcy euro, już naprawdę ogromny, za 10 tysięcy, 9 tysięcy euro na 2 kołach i to już jest taki duży holenderski przewoźny dom, i w którym jest łazienka, prysznic, duża kuchnia, duży salon, duża sypialnia, także jak najbardziej. Myślisz, że można tam zmniejszyć poziom stresu? Jak najbardziej. Zupełnie inaczej płynie dzień. Wstajesz, nie spieszysz się, kaweczka to porobisz, musisz się szanować, no bo nie możesz pracować w gorącu, także na pewno stres tutaj, na pewno. Okolice Castello działki w około 10 tysięcy euro, tylko jak na przykład uzyskać adres na takiej ziemi. Jeżeli kupujesz ziemi, masz ten deed, tę umowę, to po prostu biegnie. Zobaczcie, co tu biegnie mój piesek. Chodź. Też chcę wystąpić. Też chcę wystąpić. On jest mały, jeszcze cały czas gryzie. Gryzie cały czas. Jak macie ziemię, tak jak to też jest po prostu, to jest typowo taka rolna ziemia. Ten dom, Skubi, nie gryź mnie. To nie jest, muszę wstać, bo mnie zagryzie. Skubi,
to nie jest taki jakby dom z adresem, w którym ktoś tu mieszka. To jest typowo rolny, tam do trzymania narzędzi. Ale adres jest. Jakby możecie wystąpić na przykład nazwę. Skubi, przestań. Wystąpić o nazwę w urzędzie, przydać nazwę i po prostu podajecie tam numer ulicy, numer, nazwę domu i normalnie macie adres. Możesz jurtę postawić tak jak najbardziej na kołach, tak jak najbardziej można wszystko, jurtę na kołach, ludzie stawiają właśnie jurty na kołach. W Portugalii nie ma domków na zgłoszenie, na wszystko papier i pozwolenia. Lepiej runkę kupić i zburzyć. Tak, jak masz taką ruinę, przed którymś tam rokiem ta ruina jest normalnie jako dom. Nie pamiętam dokładnie, byście musieli sprawdzić, przed którymś tam rokiem, jeżeli to jest postawione, to jest legalnie. Ale najlepiej, powiem tak, najlepiej prawnika się o wszystko spytać, cokolwiek. Tutaj bez prawnika w ogóle nie podchodźcie do żadnej agencji. O, zobaczcie, nawet biega za patykiem. Skubi! Jak najbardziej tylko z prawnikiem. Prawnik, ten co my mieliśmy tu w Castello, to koszt 800 euro. 800 euro i pierwsza wizyta była 80 euro, ale uwierzcie mi, nie podchodźcie. Będę z Marcinem u Ciebie. Kanał Franki Off-Grid na YouTubie na przykład jest ok. OK w Portugalii, tak. OK Portugalia, wszystko oglądam. Indie Project, OK Portugal. Jest tych kanałów angielskojęzycznych, jest, jeżeli mówicie, rozumiecie angielski, to jest bardzo dużo kanałów angielskojęzycznych, którzy prowadzą Holendrzy, Anglicy, z South Afryki jest tu dużo. Teraz wiecie, tam w południowej Afryce dużo było Holendrów i wiecie, tam się ostatnio podziało, zaczęli ich po prostu stamtąd przeganiać i oni, bardzo dużo tych Holendrów czy Anglików z południowej Afryki przyjechało tutaj, się osiedlili. Jak nazywa się Skubi, to musi skubać, dokładnie. Zęby mu rosną i dlatego on ma takie normalnie jak szpilki. Jak się wbija, to o, i cały czas zobaczcie. I już tam jakiś kołek i gryzie. Bo mu zęby rosną. Dobra. A agencję polecam Remax. Pisze się Remax. Castello Branco Remax. Jeżeli tutaj, ale w ogóle te Remaxy oni są chyba w całej Europie i w całym Portugalii. Ale o co chodzi, że ta agencja Remax, jakby u nich było najniższe ceny i mieli tych, na przykład dużo mieli działek, których w ogóle nie było jakby na internecie, tylko jak poszłeś do nich, oni wyciągnęli taki skoroszyt i tam mieli dużo tych działek takich powpinanych i na przykład bardzo fajne było to, że oni powiedzieli, na przykład ja patrząc się na obrazek mówię nie, to nam odpada, a oni po prostu powiedzieli słuchaj, na obrazku wygląda kiepsko, ale jak tam pojedziecie i rzeczywiście tak było. To co odrzuciliśmy na obrazku, to jak pojechaliśmy, jedna właśnie z tych posiadłości była nieziemska, ale tam prawnik nam odrzucił. Tam już były drzewa, które miały po pewnie 20-50 lat, takie jak to, korkowe, i one były przykładowo na hektarze ziemi, co... Cześć Tomek, pozdrawiam. Tomek, miło Cię widzieć. I tam były te drzewa korkowe, co dosłownie 10 metrów, cały taki gaj tych drzew korkowych był. Praktycznie to już było gotowe, brama była tam z dwóch stron, że od jednego tarasu, gdzie był domek i jakby ta ziemia ogrodowa ze studnią i ze stawem, była osobna brama, a druga brama, gdzie był ten gaj korkowy taki,
Też była osobny wjazd, osobna brama i tam były kampery, mogły pomiędzy tymi drzewami, było fajnie, równiutko, traweczka, ale co się okazało, że ziemia należy do dwóch braci i jeżeli byście to kupili, drugi brat ma też prawo, zgłasza się do was i chce po prostu, daliście 30 tysięcy, on oczywiście też chce 30 tysięcy. Także jakbyście tego nie dopilnowali, bo nie mielibyście prawnika, a słyszałem tu o historiach, że Holendrzy czy Anglicy kupili i później się okazało, że drugi właściciel się zgłaszał i żądał od nich tą samą kwotę, nie? Także na to trzeba tutaj bardzo uważać. Jak kupujecie, już wydajecie te ileś tysięcy euro, to myślę, że 800 euro na prawnika to nie jest dużo. Do Portugalii, szczególnie centralnej, nie jedziesz szukać pracy, stąd tak niskie ceny, bo się wyludnia w ekspresowym tempie. Tak, dokładnie, zgadza się. Tutaj jest ten sam, ja mówię Portugalczykom, że oni są w tym samym momencie, co Polska była w latach 90. Tu się czujesz dosłownie jak w Polsce w latach 90. I tutaj młodzi ludzie uciekają za granicę, uciekają, nikt nie chce tu farmić, paść kóz, owiec, czy farmę robić, wiecie, sadzić. Oni uciekają do Lizbony, do Porto, do Algarve, tam gdzie turystyka, a tutaj całe widać, coraz więcej domów na wioskach stoi pustych. Nikt tego nie chce kupować, ta ziemia stoi pusta i tu będzie ta sama sytuacja, że oni wyjadą za granicę, zarobią, za 10, 20, 30 lat będą tu wracali i docenią to, co my doceniamy. Ja byłem prawie 20 lat w Anglii i wiem, co to znaczy piękno w Polsce, lasek, ziemia. I zobaczcie, ile kosztowała ziemia w Polsce, gdzie ja jestem z Człuchowa i ziemia przykładowo można było kupić za 10-15 tysięcy złotych ziemię. Pewnie się uśmiejecie, no bo teraz działeczka parę arów w Człuchówku, mówimy Człuchówek, tak? Ja nie mówię o jakiejś tam przy Gdańsku czy gdzieś, tylko Człuchówek ziemia kosztuje ze 150 tysięcy, działeczka kwadratowa jakaś tam, ileś arów, tak? Gdzie tą ziemię mogłeś kupić jeszcze w latach 90. za 15 tysięcy złotych. Kto kupił, miał pieniądze i kupił ziemi sobie w latach 90., sprzedał z fajnym zyskiem, nie? Julian, nie ciebie pytam, hej, jak masz teraz temperaturę? 25 stopni jest teraz. 25 stopni, ale jakby te słońce jest tu dużo niżej i tą temperaturę czuć, jak jest 25, to czujesz się jakbyś latem był w Polsce przy 35 stopniach. Jest naprawdę gorąco. Także to, co mówią, my byliśmy latem, ale to na krótko i na pewno to nie będzie tak samo. Tutaj nam Portugalczycy mówią, no latem jest bardzo, bardzo gorąco, bo temperatura na termometrze będzie pokazywała 40-45, ale odczuwalna będzie, podejrzewam, 50. Witam, pozdrawiam z Bawarii. Pozdrawiam. Także no na pewno będę chciał do wakacji skończyć ten basen. Mam parę pomysłów na ten basen. Ostatnio fajną rzecz widziałem na TikToku, bo jakby taka folia jest gruba, EPDM to się chyba nazywa, taka gumowa folia, ale nawet na tej małej wielkości basenik, który tu wykopaliśmy, czy oczywiście legalnie też nie jest basen, to jest zbiornik na wodę. Bo o basen trzeba występować o pozwolenie, a to jest po prostu zbiornik na wodę. To jest zbiornik na wodę, w którym się można pomoczyć. I widziałem na TikToku fajną rzecz, gościu zrobił. Wyłożył po prostu steropianem, pianką posklejał. Zwykła pianka budowlana, steropian. Wyrównał to wszystko ładnie, wyłożył steropianem i później wyłożył to folią, taką tańszą, zwykłą folią. Czyli nie ma obawy wtedy, że się przedziurawi ta folia, no bo koszt takiej folii grubej to jest 3000 euro na ten basenik. Także dosyć duży koszt, żeby taki basenik wyłożyć.
Także myślę, że tak sobie eksperymentalnie zrobię, powiem wam, zobaczycie zresztą pewnie na kanale, jak to wyjdzie, że wyłożę steropianem, posklejam go pianką i wtedy dopiero na to kamyczki na tej jednej stronie i na tym mniejszym baseniku i zobaczymy, jak to się będzie filtrowało. Jakieś roślinki się tam wsadzi. Kiedy zaczynasz remont domu? Tak, remont domu zaczynam, jak zrobię dach. To jest najważniejsza rzecz. Toalety od jutra, ja już się tak zabieram. Dlaczego nie zacząłem tych toalet i pryszniców jeszcze budować, ale zacznę od jutra chyba je budować, bo bardzo ważne dla nas było wyrwać te wszystkie krzaki. Pójdę tam, zobaczymy, jak to będzie wyglądać w słońcu. Ważne było dla nas wyrwać te wszystkie krzaki przed zakazem palenia, bo już powoli zaczyna się coraz bardziej gorąco robić i będzie zakaz. O, słońce świeci, nic nie widzę. I będzie zakaz, zobaczcie, jest godzina tutaj 18:24, a słońce grzeje niemiłosiernie. Będzie zakaz totalny palenia, dlatego chcę wyrwać te wszystkie krzaki i je spalić po prostu, zanim będzie ten zakaz. A powiem wam, ciągniczkiem jeździłem i wyrywałem te krzaczory już 3 dni. Jest trochę do wyrywania. Już prawie wszystko jest wyrwane. Poczekajcie, stanę, żeby coś zobaczyć. Kupować ziemię, żeby również też tam pracować. To jeżeli Porto lub Lizbony, żeby jakąś pracę też załapać. Jak z robotą w budowlance, czy na ciężarówki orientujesz się? Powiem tak, zauważyłem, jeżeli miałbyś, wyrób sobie w Polsce pozwolenie na kopareczkę i kup mini kopareczkę tutaj i będziesz miał roboty. Gościu, którego poznałem, Holendra, Frank, pozdrawiam, ma pozwolenia na koparki, na przyczepce wozi mini koparkę, on po prostu nie może się odgonić od pracy. Także jeżeli potrzebujesz pracę, zrób sobie pozwolenie na koparkę i będziesz miał pracy ogrom. Nie wiem, czy to będzie widać tutaj, zobaczcie, dziura w ziemi. Także tutaj z boku to się jeszcze wyrówna, będą kamyki, chcę połączyć to, ten duży tu wykopię i połączę z tym małym, tu będą kamyki i roślinki i to będzie się filtrowało. Jest tam gdzieś filmik na YouTubie o jakby naturalnym filtrowaniu wody. Jest tam taki gościu z Austrii, który po prostu tłumaczy, że słońce wymusza, jeżeli masz te kamyki, w środek wkładasz rury takie żółte z dziurkami i te słońce wymusza jakby obieg wody i filtrowanie się przez te kamyki. Jak to w rzeczywistości będzie działać w praktyce, zobaczymy. Na pewno będę chciał też roślinki posadzić. Karol, mordo, nie denerwuj się, ja mam farmę 47. No jeśli kupować ziemię na basen kopany trzeba pozwolenia. No z tego co wiem, nawet na kopany podobno trzeba mieć pozwolenie, dlatego to nie jest basen, tylko to jest na zbiornik, na wodę nie musicie mieć pozwolenia. Powiem wam, coraz więcej wchodzi tutaj takich zakazów zamordyzmu Unii Europejskiej oczywiście, bo Portugalia jest w Unii Europejskiej i to, co jeszcze parę lat temu mi mówią tu Holendrzy, Anglicy, mogłeś sobie powiedzmy studnię głębinową, teraz już musisz mieć pozwolenie. Szambo musisz mieć pozwolenie, basen musisz mieć pozwolenie, bo to wszystko są regulacje Unii Europejskiej. Dlatego jakby oni się tu bardzo szybko uczą na ludziach, którzy przyjeżdżają z zagranicy, jakby żeby wprowadzać te zakazy, bo każdy tu przyjeżdża, powiedzmy, oni o tym mówią nawet, gdzieś tam spotykasz się i oni o tym mówią, że ludzie sobie przyjeżdżają z zagranicy i robią sobie co chcą. Kiedy żona wystąpi? Wiedziałem, że to pytanie padnie. Powiem tak, żona nie ma parcia na szkło i powiedziała, że może jak wbije 100 000 subów, to wystąpi, a też są po prostu na razie powody zdrowotne, także wystąpi na pewno wystąpi, powiem tak, na pewno wystąpi w przyszłości, kiedy nie powiem. Ja uważam, że no proszę, nie używać takiego języka.
Pewnie tak, jeżeli uważasz, że tak jest, no to ja tam przyjmuję wszystkie komentarze na klaty, ale trochę proszę bez wulgaryzmów. Dobra. Zielony Ład, masakra. No tak, no wszędzie to wchodzi. Ja sam wszystko zbuduję, warzywa wyhoduję, więcej jak praca na pół etatu mnie nie urządza. Chyba nie jest aż tak źle. Pewnie, że nie jest źle. Ja powiem tak, nawet tutaj w centralnej Portugalii jest tylu ludzi z zagranicy, że jeżeli masz fach w ręku, budowlankę, spokojnie się ogłaszasz i możesz pracować u Anglików, u Holendrów, nie ma problemu. Jeżeli znasz angielski, pracy będziesz miał tyle. Ja już mam tyle ofert, żeby coś zbudować. Ludzie się zatrzymują, chcą, żebym im taką bramę zbudował. Także jak najbardziej nie ma problemu, żeby tutaj e, znaleźć pracę i pracować nawet nie u Portugalczyków, tylko uwierzcie mi, stawki są kolosalne tutaj. Tutaj za 45 euro na godzinę, 60 euro na godzinę są stawki takie na przykład z zagranicy. Jak ja jestem stolarzem i się ogłaszam tutaj dla Anglików, dla Holendrów, to są stawki, zobaczcie ile krzaków do spalenia. To są stawki po 45, nawet 70 euro widziałem. Także spokojnie tu idzie zarobić, jeżeli ktoś szuka pracy, zna angielski. Bez angielskiego podejrzewam, no raczej byłoby trudno. Idę w cień, bo nic nie widzę, nawet na tym czacie nie mogę czytać. Na basenach tylko zbiornik retencyjny możesz zrobić. Właśnie pisze o zamordyzmie zielony. Polak znany jest na wyspach jako złota rączka. Gorzej, jak jesteś magistrem. Powiem tak, nam się tu z niczym nie spieszy, my wszystko robimy powoli. Ja nie robię tego, żeby już teraz za tydzień zarabiać. Nie muszę zarabiać, nie mam takiej potrzeby. Dlatego jakby cokolwiek robię, to robię powoli dla siebie. Oszczędzam się na zdrowiu. Nie mam żadnego parcia, żeby już teraz natychmiast to skończyć. Uwierzcie mi, jakbyście na przykład zobaczyli, nawet teraz wyobrażam sobie, nie jest lato, a już jaka jest temperatura, że nie da się już od godziny 11, już nie da się pracować. Także naprawdę trzeba się tu oszczędzać. Zielony Ład. Skubi, nie gryź mnie. Skubi. Nie wiem tu jak się operuje ten czat. No tak, bo masz poduszkę. No powiem tak, ja po prostu do pracy nie muszę iść. Pracy nie szukam. A jakby przyszła taka potrzeba, to spokojnie, o tutaj dużo lepiej w cieniu. Jakby przyszła taka potrzeba, to spokojnie, uwierzcie mi, pracy jest tu ogrom. Nie trzeba wcale mieszkać przy Lizbonie czy Porto.
My w tym roku wreszcie na oliwkach zaczęliśmy zarabiać, bo w Hiszpanii masakra i Grecji. Oliwa bardzo droga, 45 euro za 5 litrów. No powiem Wam, fajnie by było, żeby tu były drzewa. Na pewno udało nam się kupić to jako okazję w cenie, której kupiliśmy, ponieważ dużo ludzi nie widziało tutaj potencjału w tym, bo było to zarośnięte krzakami, bez drzew i żeby tu zobaczyć, jakby docenić, no ja patrzę na te widoki naokoło, z jednej strony Monsanto, z drugiej ten pas górski, widoki są tu nieziemskie, a po prostu my robimy to dla nas na lata, dlatego posadzimy te drzewa i będzie przyjemnie patrzeć, jak te oliwki, pomarańcze, cytryny, to wszystko wyrośnie za 5-10 lat, jak to się zmieni. Głównym naszym celem w październiku będzie właśnie posadzić dużo oliwek i posadzić żywopłot przy tym murze od strony ulicy, bo jednak to trochę wytłumi hałas i też da taką prywatność trochę. No, ale nie ukrywam, że jest to liczyliśmy koło 1000 drzewek trzeba żywopłotu, bo to jest z kilometr. Myślę, że to z kilometr jest żywopłotu przy tej głównej drodze. Także jest drzewek do wsadzenia ogrom. I też słyszałem, że jak tam ileś, bo już Portugalczycy mi mówili, że ileś tam oliwek, jakbym zasadził, to dotacje z Unii Europejskiej, ale tam mi nie zależy, bo wtedy wiadomo, jeżeli postarasz się o te dotacje z Unii Europejskiej, to też oni wymagają pewnych rzeczy, a po co mi to potrzebne? Wsadzimy sobie tyle oliwek, ile będziemy chcieli. Tak samo zauważyliśmy, że tych drzew owocowych nie ma co dużo wsadzić, bo jedna cytryna daje bardzo dużo owoców, czy tam mandarynka, czy pomarańcza. Także maksymalnie po 2 drzewa to jest maks, bo to jest bardzo dużo owoców. Tylko wiadomo też, no, żeby Wam dało tyle owoców, to też te drzewka pewnie muszą ileś tam lat rosnąć. Także na początku nie spodziewałbym się, że będzie od razu będą jakieś owoce. Pewnie po 5 latach się coś zobaczymy. Ale tak jak mówię, mamy dużo czasu. Chodzi mi o ten region Portugalii. Na oliwkę zaczęliśmy zrobić, to już czytałem. Może w wolnej chwili nawiąż współpracę z jakąś agencją, bo Polakom się Portugalia podoba, a masz nosa do interesu. Myślałem o tym, żeby pogadać z Remaxem i nagrywać, na przykład pojeździć tu po tych. Jest taki pomysł, żeby pojeździć tutaj od nich, tylko wiadomo, to czasu znowu trzeba, a ja mam tyle tutaj rzeczy do zrobienia, aby musiał pojeździć po tych wybranych, powiedzmy, ja już bym je mógł wstępnie przefiltrować, pojeździć po tych wybranych, w zależności kto by szukał w jakiej przedziale cenowym, pojeździć po tych nieruchomościach, nagrać dronem, nagrać z kamery, pokazać jak to wygląda i może ogłaszać się dokładnie na Facebooku, bo są tu naprawdę, ja uważam, że są bardzo atrakcyjne ceny działek, bo jeżeli wyobrażycie sobie, że my tu prawie te 2 hektary kupiliśmy za 35 000 euro, no to jest naprawdę bardzo fajna cena. To w Polsce za 35 000 euro no kupicie bardzo słabą działkę. Czy trzeba jakieś pozwolenia, rejestrację, żeby sprzedawać płody ze swojej ziemi? Warzywa, jaja, minifarma, czy dużo papierologii, żeby... Właśnie nie. To jest najlepsze, że my tu jeździmy co tydzień, są właśnie te markety i to organizuje w ogóle Angielka i oni sobie jeżdżą i nie płacą w ogóle nic za to, że oni tam stoją. Nie wiem właśnie jak jest w Polsce, bo długo w Polsce nie mieszkałem, ale w Anglii no nie ma szans, żeby bez opłat cokolwiek sprzedawać gdzieś na bazarach, na rynkach. Są to opłaty bardzo wysokie i się z reguły nie opłaca. A tutaj oni ten market organizują, co tydzień są w innym miasteczku i za totalnie darmo to sprzedają. Nie ma żadnej opłaty,
Także możesz się wystawić ze swoimi jajkami, warzywami, owocami i nic za to tutaj nie płacisz. Przynajmniej tutaj tyle, co ja rozmawiałem z Anglikami i z Holendrami, że nic za to nie płacą. Hej, witam serdecznie. Skąd pochodzisz w Polsce? Już mówiłem, ale powiem jeszcze raz, z Czuchowa. Nie ma się co wstydzić swoich korzeni. Pozdrawiam wszystkich serdecznie z Czuchowa. My kupiliśmy za 215 tysięcy euro 47 hektarów już z gajem oliwnym, sadami, czereśniami, studnie, stawy plus fotowoltaika była. My jesteśmy zrzeszani w kooperatywie rolników Idzie hurtem. Tak, tu są takie właśnie, zauważyłem, że tu są takie kooperatywy i oni sobie na wiosce tam mają, wszyscy te oliwki zwożą, robią tą oliwę, czy tak jak pan dokładnie Julian pisze. I tam na różnych chyba, niech pan mnie poprawi, ale chyba na różnych to jest zasadach, że można to im dać i oni po prostu za to, że ci to przerobią, ileś tam tej litrów oliwy dostajesz, tak? Chyba, czy coś takiego, albo można sprzedać. Nie orientuję się. Witam ziomka z Kaszub. Pozdrawiam. Jak byliśmy w Polsce, byliśmy właśnie na zlocie na Kaszubach, było super, kamperem. Tam bardzo duże jest właśnie zrzeszenie ludzi jeżdżących kamperami. Pozdrawiam wszystkich. Karawanin Kaszuby pozdrawiam. Lemborg pozdrawiam. Będzie pan podejmował pracę zarobkową w Portugalii? Nie, na razie nie ma takiej potrzeby. Może w przyszłości, jeżeli skończą się fundusze i oszczędności, to może będzie taki przymus, ale na razie nie ma takiej potrzeby. Miejmy nadzieję, że raczej nie. No. Na razie wszystko dobrze się kręci, powoli do przodu. Jest parę pomysłów na zarobek. Jest taki mały pomysł, żeby może tu zrobić taką, ktokolwiek był koło Bydgoszczy w Kurzej Stopce, może taką ala Kurzą Stopkę dla motorów, żeby stanąć kamperami, motorami, po prostu taki grill na zewnątrz, kurczaki, kiełbasy, karkówki, bułka, świeże pieczywo, prosta sprawa. Wszystko wcześniej marynowane, dobrze przyprawione. Widzę, że Portugalczycy kochają świnkę, porka, tak jak Polacy. Tutaj króluje pork, czyli świnka, kiełbasy, wszystko oni tutaj uwielbiają. Jest ta bifana, taka bułka z mięsem. Także myślę, że takiego grilla na przykład. Tylko musimy oczywiście rozmawiać z prawnikiem, pozwolenia, firma, wszystko trzeba o tym rozmawiać z prawnikiem. Ale jest taki właśnie pomysł, żeby zrobić tu taki zajazd dla motorów. Ja jeżdżę motorem, pozdrawiam wszystkich motocyklistów. Na pewno zamierzam z powrotem motor kupić, który sprzedałem w Anglii. I w przyszłości chcemy kupić dużego Harley'a HD i pojeździć po prostu też dalej po Europie. Na 55, wcześniejsza emerytura, na pewno wpadnie Harley. Ja wiem, że dużo osób powie Harley, psuje się to, ale no Harley to jest po prostu styl życia. To jest olać, że się psuje, że trzeba to naprawiać. To chodzi o styl życia, o całą brygadę, o wszystkich ludzi, których się poznaje, o całą otoczkę. Także na pewno, jeżeli będziecie to oglądać dalej, to za ileś lat wpadnie Harley i będzie wyprawa Ameryka, będzie wyprawa Europa. A ja, uwierzcie mi, jak planuję, to ja zawsze dopinam celu. Przy takich wysokich temperaturach, powiem wam, nie ma problemu. Jak się otworzy te okno górne, ten szyberdach, te okienka z boku, które mają moskitiery, jest fajny przewiew, nawet przy 30 stopniach jest super przewiew, nie trzeba klimy, jest wiatraczek w środku i nie ma problemu z temperaturą. Jest bardzo dobrze zaizolowana ten kamper. Tak, jak mieszkanie. Ile można w tym deszczu, jak kości bolą?
No tak, w Anglii, no my mieliśmy to szczęście, że mieszkaliśmy w południowej Anglii, też padało, był okres naprawdę w ciągu 18 lat, jak tam mieszkałem, to zdarzyło się z 2 razy, że padało codziennie przez 2 miesiące. Nie żartuję, 2 miesiące padał deszcz. Ale lata też były ciepłe, zwłaszcza ostatnie lata były naprawdę miesiąc, 2 były fajnie ciepło, zwłaszcza tam okolice Dorset, południowa Anglia. Pada? Tak, pada. My tu byliśmy praktycznie całą zimę, byliśmy tu od października, także wiemy, że pada. Nie padało wcale aż tak dużo tutaj w centralnej Portugalii. Najwięcej padało wam, powiem, luty, marzec. Luty, marzec padało tu najwięcej. Czy są w ofertach puste działki pod budowę w domu Portugalii? Rozważałeś tą opcję? E, Te ziemie rustykalne to trzeba uważać, to trzeba z prawnikiem, bo nie zawsze właśnie dostanie się pozwolenie na budowę. Trzeba sprawdzać, ile działka musi mieć wielkości, czy właśnie ta budowa, czy będzie pozwolenie na budowę. To musi prawnik potwierdzić, bo bez tego nie macie co kupować. Czy nawodniony jesteś na zapas? Nawodniony na zapas. No są 2 studnie, jest staw, także myślę, że wody starczy. I też, i też jest woda zaraz przy tym, także w razie czego w ciągu momentu można się podpiąć pod główną wodę, bo jest tutaj zaraz przy ulicy. Tak samo jest prąd przy ulicy, także w razie W jest taka możliwość podpięcia się. E, tak, przy tym zgadza się. Przy murze, tam nie ma tego natężenia ruchu tu takiego dużego. Rano do pracy i po południu jak wracają, a tak to natężenie ruchu jest tu bardzo małe. Ale tak słychać, że samochody jadą, dlatego jest na pewno będzie ten żywopłot stawiany i dlatego też jakby tutaj z tyłu, jeżeli cokolwiek będziemy stawiać, budować, to tutaj z tyłu e, z tyłu tej ziemi i z tyłu, żeby nie jakby tego hałasu właśnie od drogi nie było. Przejdę tutaj na tył. Zobaczcie, tu jest ta droga i tu są te takie stanowiska, jeżeli ktoś by chciał przyjechać, stanąć. I tutaj przechodząc na samym końcu chcę taką wiatę postawić, żeby fajnie można było sobie posiedzieć, zjeść coś, pogrillować, odpocząć. Tu jest sam róg tej farmy, tej działki. Zobaczcie, tutaj idąc na sam koniec, zobaczcie, za mną jest Monsanto i tu jest właśnie piękny widok z tego rogu, a tu jest ten pasmo górskie. Także tutaj można sobie usiąść w cieniu, taką wiatę postawię na samym końcu tutaj w rogu. Tutaj na samym końcu postawię wiatę, w której będzie sobie można siedzieć, traweczka będzie i podziwiać te właśnie piękne widoki. Zobaczcie, jak daleko jest tutaj do drogi, tam do domu. Także tutaj jest fajnie, jeszcze jak postawi się żywopłot, będzie fajnie, cichutko. I zobaczcie, jak to dużo inaczej wygląda, jak sąsiad na przykład ma już drzewka, ma traweczkę, to ten klimat się zupełnie zmienia. Zobaczcie. Widzę, że ludzie z wysp szczególnie mają parcie, żeby jechać tam, gdzie ciepło. No tak, bo się działo się tyle. Ja zawsze lubiałem ciepło, a jak było się tyle w Anglii, no to fajnie sobie właśnie
Człowiek myśli, żeby na starość jechać i kości wygrzać. Te rustykalne działki to bagno. Nie słuchać agenta, bo mówi wam, że wiele można zbudować bez pozwolenia. No tak, na rustykalnej tam raczej nie dostaniecie. Mała działka rustykalna. Każdemu polecam, kto ma bardzo mały fundusz. Jeżeli macie tam parę tysięcy euro i chcecie sobie taką działeczkę rustykalną kupić, gdzie sobie jurtę postawicie, jakiś tam domek na kołach czy coś, jak najbardziej. Nigdy nie dostaniecie pewnie pozwolenia na to, nigdy nic nie wybudujecie, ale takie jakieś drewniane zabudowy, jurty, takie, żeby sobie żyć. Tutaj bardzo dużo ludzi takie coś ma pokupowane, Holendrów, i nie ma z tym problemu. Ale pozwolenia na budowę na pewno na takim czymś nie dostaniecie. Jeżeli mówić, że to jest bagno, no to nie jest bagno, tylko to trzeba wiedzieć, że od razu się kupuje coś takiego, żeby po prostu sobie żyć jak taki hippies, no powiedzmy sobie szczerze. Posadź większe oliwki. Jak biznes z kamerami nie wyjdzie, to sprzedaż z kamperami. Takiego typu działki szukać. Jeżeli szukacie z pozwoleniem na budowę, to mówię, prawnik, żeby wam powiedział, jaka musi być wielkość działki i czy w danym miejscu, bo to zależy od danego miejsca, czy uzyskacie pozwolenie na dom, albo jeżeli nie uzyskacie takiego pozwolenia na nowy dom, no to musi już stać na nim dom, który już jest zarejestrowany jako dom. Bo to o to chodzi, żeby stał na tym coś, co jest zarejestrowane już jako dom. A to jest jakby tu najważniejsze, jak kupujecie. Bo jeżeli nie macie zarejestrowanej posiadłości jako dom na niej stojącej, nawet ruina, to musicie się koniecznie dowiedzieć, czy dostaniecie kiedykolwiek dostaniecie takie pozwolenie. Wiem, że mieszkacie tam stosunkowo krótko, ale zdążyłeś wyczuć, jak Portugalczycy podchodzą do Polaków. Bardzo dobrze. No niestety muszę to powiedzieć, jeżeli myśleli, że jesteśmy Anglikami, to nie za bardzo, bo mówili mi, że Anglicy się nie integrują z nimi i to też nie będę mówił pewnie, że to wszyscy Anglicy, na pewno niektórzy się integrują, ale w większości oni się skupiają ze sobą, no i Portugalczycy nie przepadają za nimi, a jak słyszą, że Polak, to od razu Polak, o wojna u was tam w Ukrainie, pomagacie Ukrainie i no, słyszeli, przecież znają, od razu mówią o Jan Paweł II, że nasz Paweł, że nasz papież. No oczywiście nasz papież, bo Portugalczycy to jest bardzo katolicki naród i pamiętają polskiego papieża, pamiętają też futbol, oni lubią futbol, pamiętają Dejnę, pamiętają lato, pamiętają nasz futbol z tamtych lat, gdzie graliśmy świetnie, także to są takie fajne, miłe akcenty, jak się zawsze słyszy, to w dużo miejscach się słyszy właśnie za granicą o papieżu i o naszej wspaniałej drużynie z tamtych lat. No i wiadomo teraz oczywiście, żebym Lewandowski robi też robotę, pomimo że gra w Hiszpanii dla Barcelony, wszyscy znają Lewandowskiego i jest fajnie słyszeć, że Lewandowski jest the best. Wiatę, no podejrzewam, że wiatę to sobie stawiacie. Wiata, jeżeli to nie jest murowane, to sobie stawiacie i tyle. To jest na waszej ziemi i stawiacie sobie wiatę. Dużo, wiadomo, ktoś, kto ma lepsze doświadczenie, powiedzcie, może macie lepsze doświadczenia, co już dłużej tu mieszkacie, że na wiatę też trzeba pozwolenie. Ja dostałem powiedziane, stawiasz sobie wiatę, lepiej postawić i starać się o pozwolenie po fakcie, niż tak podobno tu jest. No wiadomo, z murowanymi rzeczami lepiej nie. Lepiej to pozwolenie najpierw mieć, bo będziecie musieli to burzyć pewnie. Wybudować można coś lekkiego, to nie problem, gorzej z adresem, żeby mieć adres normalny, potrzebny na przykład do banku i wiele innych codziennych potrzeb, nawet żebyś list czy paczkę dostać. My tu taką mamy numer ulicy, nie ma tu takiego adresu normalnego i nie ma problemu z pocztą, to mogę wam powiedzieć. Jak paczka przyszła, to po prostu był nowy listonosz i nie mógł znaleźć
po nazwisku, ale tu wszyscy wszystko wiedzą. To jest przerażające, jak my tu pojechaliśmy na market do wsi obok i wszyscy rozmawialiśmy, akurat znaleźliśmy taką młodą parkę i oni wszystko o nas wiedzieli. A to wy, ci Polacy, wszystko, tu wszyscy wszystko wiedzą. Tu trzeba bardzo dobrze żyć z sąsiadami, bo wszystko tu wiedzą. Tu nie da się nic ukryć. Do nas codziennie przychodzi pan, spaceruje, patrzy, co zrobiliśmy. Wszystko tu jest odnotowane, także tutaj nic ja nie zrobię, żebym bez pozwolenia, żeby się po prostu Urząd Miasta nie dowiedział pewnie. Tak, działkę przede wszystkim oglądać zimą, jak najbardziej. Chyba że taka działka, która wam pokazuje, że to jest przy głównej drodze, łatwy dojazd, tak jak tu, ale my oglądaliśmy zimą działki, jak padało i dużo działek, które nam pokazywali, po prostu tam się nie dało niczym dojechać. Nawet jeepem byście mieli problem dojechać. Dzięki, Tomek, tak, jestem bardzo szczęśliwy. No, powiem tak, rzucając pracę i nie pracując w wieku 47 lat, jak tu nie być szczęśliwy? Nigdzie mi się nie spieszy, robię to, co lubię. Mam wywalone, szczerze powiem. Mam naprawdę wszystko gdzieś. Nie rusza mnie nic, uwierzcie mi. Także jestem na pewno bardzo szczęśliwy. Masz rację, Ardigo Rular, nie ma szans na postawienie domu. Tak, nie ma szans. Sama masz dość sporą widownię i się nie nudzisz. Istniejący dom można średnio rozbudować o około 15%? Pewnie tak. Samowolki są możliwe jak najdalej od głównej drogi. No powiem wam tak, zgadza się, dużo tutaj znajomych mieszka sobie gdzieś, naprawdę ciężko się do nich dojeżdża i tam mają dużo rzeczy, bo tam nikt się po prostu nie chodzi, nie interesuje, ale znowu jak ktoś się zainteresuje, no to ale raczej się nikt nie interesuje. Pozdrawiam Niemcy i pozdrawiam moją siostrę z Düsseldorfu, która mieszka tam długo już. Kasia, pozdrawiam, Neszko. I pozdrawiam brata Szczuchowa, Krystian. I wszystkich oczywiście Szczuchowa. Pozdrawiam. Jeżeli ktoś... Wiem, że Tomek oglądasz. Tomek, specjalne pozdrowienia dla ciebie i rodziny. Ale ktokolwiek Szczuchowa ogląda, pozdrawiam. I spełniajcie swoje marzenia, tyle mogę powiedzieć. Nie ma co odkładać, bo po zawale wam powiem, człowiek tak przemyślał rzeczy, bo my mieliśmy plan wcześniejsza emerytura, ale po zawale tak siedliśmy, praca, dom, raz w roku jakieś wakacje, dzieci się wyprowadziły. Pozdrawiam Sebastian, Konrad, moich dwóch chłopaków. Nie trzeba burzyć, trzeba będzie zapłacić karę. Albo trzeba będzie zapłacić karę. No i dach tylko z czerwonej dachówki. Jak z ubezpieczeniem zdrowotnym? Ubezpieczeniem zdrowotnym. No ja mam tam jakieś prywatne ubezpieczenie, także nie ma problemu. Wiadomo, czy wyda się tam ileś tych euro, ale lepiej mieć ten spokój. Proponuję wykopać studnie głębinowe. Zobaczymy po tym pierwszym sezonie, jak z tą studnią będzie, czy w tej jednej studni, bo ja wypompowałem z niej bardzo dużo wody. Wiadomo, każdy mi mówi, to jest coś innego latem, co innego zimą, jeszcze przed latem, bo ta woda podskórna oczywiście uzupełniła tą wodę i to bardzo szybko. Ja tam 5000 litrów wypompowałem i momentalnie powiedzmy wypompowałem z 2 metry tej wody, bo ta studnia sama woda ma z 4 metry. Wypompowałem z 2 metry i praktycznie na drugi dzień już ta woda była z powrotem, ale słyszałem, że lepiej to sprawdzić lipiec, sierpień, bo ta woda może w lipcu, sierpniu tak po prostu nie wrócić.
I jeżeli będzie potrzeba, to zrobimy tą studnię głębinową wtedy. A na razie nie ma po prostu takiej potrzeby, ta woda jest zdatna do picia, założy się tam filtry, żeby filtrowały cokolwiek, jakby coś wpadło do studni czy coś, ale no bo to jest dodatkowy koszt. Studnia głębinowa to jest gdzieś 3000 euro za wykopanie. Co robiłeś w Anglii przed przyjazdem do Portugalii? Jestem stolarzem z zawodu, pracowałem w zawodzie, pracowałem przy takich super jachtach za miliony. Nie wiem, czy mogę, no mogę powiedzieć, robiłem w firmie Sunseeker, pozdrawiam wszystkich ziomków z Sunseekera, którzy dalej tam orają. To jest taka firma w Bournemouth, w Poole, właściwie w Poole jest siedziba. Robią bardzo fajne jachty i bardzo fajna praca. Trochę wiadomo, spadło to wszystko w ostatnich latach. Nie będę tu za dużo się wypowiadał, bo to by był temat na kolejny długi film. Lepiej takich rzeczy nie mówić, bo za takie rzeczy można być pozwanym do sądu. Ale no, byłem stolarzem na jachtach. Wykańczałem stolarkę na jachtach Sunseekera. Studnia głębinowa to średnio 250 euro za metr, zazwyczaj 60 metrów głębokości potrzeba, gdzie wodą z gór sąsiad z sąsiadem zdzieli kanał. Słuchajcie, jak macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie, bo będę kończył już tego live'a. Widzę, że już godzinę rozmawiamy. Na pewno co niedzielę będę robił te live'y, także zapraszam. Jak macie jakieś dodatkowe pytania, cokolwiek, na pewno będę w następną niedzielę też tego live'a robił. Nie jestem pustelnikiem. Jesteś pustelnikiem. Żony na razie nie ma, już mówiłem wcześniej z jakich powodów. Na pewno w przyszłości wystąpi. Także zapraszam. Ktokolwiek nie zasubskrybował, naciśnijcie tam ten guzik subskrybuj, lajkuj, komentuj, bo to zawsze jakieś wsparcie. No nie jest to takie proste. Ja jestem taki już swojej daty, uwierzcie mi, problemy, jakie trzeba przebrnąć z tym wszystkim. Ja tam lubię wyzwania, ale no jest trochę tego, żeby to wszystko tutaj działało i trybiło. Ja kiedyś miałem konto, to się zaczęło tam gryźć, zaczęli ode mnie jakieś potwierdzenia. Teraz jak ten adres ma się za granicą, no to znowu jest też tam problem, bo jeden adres w Polsce, w Portugalii, w Anglii i to wszystko się ze sobą gdzieś tam gryzie. Jesteś pustelnikiem, żona zadowolona z Portugalii, tak, gdyby nie była zadowolona, no nie, po prostu nie przyjechałaby pewnie tutaj, byśmy nie zdecydowali się, no bo trzeba razem czegoś chcieć, nie można samemu sobie decydować, ja jadę do Portugalii, wiecie jak jest, trzeba chcieć rzeczy robić razem, czy to jest jeżdżenie na motorze, czy to jest wyjazd do Portugalii, trzeba to po prostu razem, chcieć razem tą pasję, razem do tej pasji podążać i robić to, co się lubi. Zerówkę zerujemy. Okej. Pozdrawiam wszystkich. Także pozdrawiam wszystkich, dziękuję za dzisiejszy live i do zobaczenia w następną niedzielę. Tak, zjeździliśmy całe wybrzeże. Jest bardzo fajnie. Nazaré polecam, tam gdzie te duże fale, Nazaré, bardzo pięknie. Bardzo klimatycznie ta wioseczka. Cześć od Goblina, pozdrawiam. No, bardzo wielkie dzięki dla wszystkich, którzy przyszli tu od Goblina i dla samego Goblina. Oczywiście nie, że muszę, tylko chcę pozdrowić, bo Goblin bardzo mi pomógł. Dawid, dziękuję Ci bardzo. Dzięki niemu ten kanał nabrał takiego tempa, że głowa boli. Także trzeba pomagać, trzeba się wspierać nawzajem.
Ja wierzę w karmę, wierzę w dobre uczynki, także spełniajcie swoje marzenia, bądźcie dobrzy dla wszystkich i dla siebie nawzajem. I na razie trzymajcie się. Pa. Pozdrawiam. Dziękuję za całe wsparcie.